Zapraszamy na relacje z szybkiego wypadu rozpoczynającego wiosenny sezon wędrówek w 2024 roku. Idziemy na naszą ulubioną Babią Górę. Wycieczkę rozpoczynamy na przełęczy Krowiarki. Cała zaplanowana na dziś trasa to prawie 14 km i 850 metrów przewyższenia. Naszym pierwszym celem jest szczyt Sokolica, która znajduje się na czerwonym szlaku mniej więcej w 1/3 drogi na szczyt Królowej Beskidów. Jesteśmy na przełęczy Krowiarki, rozpoczynamy nasz pierwszy wyjazd w tym roku, czyli rozpoczęcie sezonu. Idziemy na Babią Górę, 1725 metrów i mam nadzieję, że to będzie naprawdę ciekawa wyprawa. Z jednej strony widzimy już piękne młode pąki, ale buczyna jeszcze ma stare, zeszłoroczne listki. Czym będziemy wyżej, wiosny pewnie będzie mniej. Z ważnych powodów osobistych naszą wędrówkę rozpoczynamy bardzo późno, bo o 11:30. Jednak nie mamy zamiaru się spieszyć i pewnie na parking dojdziemy po zmroku. Jesteśmy na to przygotowani i mamy w plecaku latarki. Jest z nami nasz przyjaciel, dla którego to jest pierwszy wypad w tak wysokie góry. Cieszymy się razem z nim przygodą. Mamy jakieś 1100 metrów i zaczął się śnieg. Zza drzew widzimy pierwsze widoki w kierunku pasma Polic. Mamy nadzieję, że zobaczymy dziś Tatry. Dotarliśmy bardzo zdyszani na Sokolicę. To jest takie pierwsze miejsce, gdzie jest miejsce do wypoczynku. Można sobie usiąść na ławce. Warto tutaj zrobić przerwę i odtąd już jest dużo łagodniej, jak się idzie na Babią, chociaż jest jeszcze kawałeczek do zrobienia, ale też jest niesamowity, przepiękny widok. A tu potem idziesz w zasadzie ciągle wzdłuż tych znaczków, co znaczy, że nie będziemy już szli w górę ani w dół, nie? Tu jesteśmy na Sokolicy, jeszcze tu będziemy wchodzić. Tutaj widać, że Sokolica to kawał skały, która idzie w dół, ale my jesteśmy na niej. Są i Tatry. Może nie w całej okazałości, ale jednak widać je pięknie. Ścieżka, którą idziemy, w zasadzie prowadzi po kosodrzewinie i to miejscami bywa troszkę niebezpieczne, ponieważ miejscami ten śnieg się zapada i powstają takie dziury, jak na przykład tutaj. No więc po prostu trzeba być uważnym. Z jednej strony jest tu jeszcze śnieg, pączki w ogóle nawet jeszcze nie ruszyły. Ten okres wegetacyjny jest bardzo skrócony, ale z drugiej strony widać tu już wiosnę. Kiedy słońce świeci i ogrzewa gałęzie drzew, soki już zaczynają płynąć i wokół drzew się robią takie roztopione miejsca, roztapia te ciepło śnieg. No i takie bardzo charakterystyczne wiosenne roztopione koło pni drzew już są, także to już jest wiosna, zdecydowanie. No niestety Tatry się zasłoniły, pogoda się nam psuje, jesteśmy już prawie na szczycie. Nie będą takie widoki, ale przyjemność jest duża być tutaj. A tutaj widać ten saharyjski pył, który nawiał przed kilkoma dniami. Tutaj Tatry Bielskie i
całe Podhale. I w zasadzie jestem tutaj zupełnie sama. Chłopaki jeszcze idą. I jest tak cudownie, pięknie. Szczyt coraz bliżej, ale łatwo nie jest. No i ostatnie króciutkie podejście. Ja bardzo dawno nie szłam na Babią z tej strony. Jest cudownie. Słońca wprawdzie nie ma. Taka dosyć groźna chmura od Tatr nadchodzi. Tak wygląda. Ale jest nadzieja, że nas nie zmoczy. A jak nas zmoczy, to też będzie przygoda. Tam w stronę drugą. O, widać, że tam daleko nawet słońce się przebija. Ale my jesteśmy tutaj. Ach, jak pięknie. Dotarliśmy na szczyt góry, Babiej Góry i jak to zwykle w godzinach popołudniowych Babia się przysłoniła chmurami. Sam szczyt ma nazwę Diablak i jest tu dzisiaj bardzo mgliście, zimno, mokro, ale zdobyliśmy szczyt, dobrze myślę rozpoczęliśmy sezon i mamy nadzieję, że każda następna wycieczka będzie bardziej słoneczna. Czas ruszyć dalej. Przed nami droga czerwonym szlakiem do schroniska na Markowych Szczawinach przez przełęcz Brona. Tam liczymy na kolejne widoki. Ta groźna chmura, którą widzieliśmy przed Babią, nas dopadła na Babiej. Było bardzo zimno, bardzo wietrznie, bardzo mokro. Zeszliśmy i teraz jest tak i powoli góry się odsłaniają. Małą Babią widać prawie że całą, za nami Romankę. Jest przepięknie, tajemniczo, mgliście. Góry w taką pogodę też mają swój urok. W niektórych miejscach mokrego śniegu jest jeszcze sporo, co mocno utrudnia nam zejście na przełęcz.
chyba już ostatni z takich miejsc widokowych. Jesteśmy na przełęczy Brona. Zaczyna mocno padać deszcz, ale to był cudowny szlak. Przeżyliśmy wszystko, bo i piękne widoki, mgłę i deszcz. Warto było tutaj przyjechać. Za chwilę schodzimy do schroniska. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie zaczęło znowu padać, ale jest cudownie. Spływająca woda i resztki śniegu tworzą niesamowity widok. My słoneczko! Hurra! Dochodzimy do schroniska. Chociaż minęło już parę dobrych lat, ciągle nie możemy się przyzwyczaić do widoku nowego budynku. Stare schronisko wspominamy z ogromnym sentymentem. Zostawiamy gwar schroniska, odpoczęliśmy trochę i idziemy teraz szlakiem bezpośrednio na przełęcz. I tam po prostu mamy samochód i pojedziemy do domu. Pomimo odpoczynku w schronisku jesteśmy bardzo zmęczeni. Jedziemy niebieskim szlakiem aż do przełęczy Krowiarki. Od jakiegoś czasu widać z tego szlaku szczyt Babiej Góry. Kiedyś tak nie było. Wiele razy szliśmy tędy wśród gęstych drzew. Kilka lat temu wichury powaliły całą połać lasu i z nad wiatrołomów widać teraz całą grań. Dla nas to jest jej pożegnanie na dzisiaj. Robi się coraz ciemniej i zgodnie z przewidywaniem będziemy na parkingu po zmroku. Pomiędzy pniami drzew możemy jeszcze obserwować piękny zachód słońca. To kolejna po widokach, mgle, deszczu i wietrze niespodzianka na naszej trasie. Zostało nam jeszcze około godziny do parkingu i zapisujemy ten wyjazd w naszej pamięci do bardzo udanych. Do zobaczenia na szlaku.